podzielę się z wami wszystkim, co wiem na temat Blight. Mamy 3 rodzaje Blightów. Są to zwykłe mapy zawierające Blight Encounter, zwykłe Blighted mapy. W trakcie robienia Blighted map możecie wydrobić Ravage wersję, która jest jeszcze mocniejsza. Wydawałoby się, że taka jest kolejność, że to jest najłatwiejsze, a to jest najtrudniejsze. W praktyce jest trochę inaczej. Kolejność nie jest taka, lecz taka. Blighted mapy są najłatwiejsze, moim zdaniem, a najtrudniejsze są na zwykłych mapach te encountery z prostych przyczyn. Do zrobienia pierwszych 2 nie potrzebujecie mieć buildu, a do zrobienia ostatniego, jak chcecie mieć fajny drop, musicie mocno zbuffować poziom trudności i do tego trzeba endgame'owy build, żeby sobie z tym radzić. Skill pointy, które możecie dać do blightów, działają tylko i wyłącznie na blighty w zwykłych mapach. Kiedyś mieliśmy taki Atlas Point, który zwiększał drop na blighted mapach, niestety go usunęli. Także jeżeli kupujecie swoje blighted mapy, a nie drupicie je sami, nie musicie marnować żadnych punktów w Atlasie. Pokrótce opiszę poszczególne klastry tych skill, czy warto je brać, czy nie. Chcecie dropić sami mapy, to warto wziąć. Zwłaszcza ten node, gdyż dzięki niemu będziecie mieć ekstraktory. To prawda ciężko je kupić, a bardzo się przydaje, więc polecam, bo to łatwy sposób na drogie oleje, co zademonstruję później. Także to bierzemy. Dodatkowy drop. Znaczy jak i tak robicie, to możecie wziąć, jak nie macie innego pomysłu na drzewko. To wiadomo, jak gracie tylko i wyłącznie Blighta, to bierzemy. Tu jest nowy Atlas Passive. Osobiście testowałem to i odradzam. Szczerze powiem, odradzam. Dlatego, że tych działek w zwykłych mapach jest o wiele za mało, żeby samemu sobie dać radę. Musicie i tak nadrabiać swoim buildem. Skoro i tak musicie czyścić swoim buildem, to co za różnica? W jakim stopniu wam pomogą te działka? Zwłaszcza, że to zwiększa damage, a tak naprawdę z damage będziecie musieli sami robić, więc większość działek, jakie będziecie stawiać, towerów tych, to będą spowalniające albo stunujące, a nie takie do damage'u. Naprawdę nie polecam. I oczywiście to nie działa na blighted mapy, ale tutaj jak najbardziej możecie wziąć te nody z damage'em, jak wam brakuje. Tak musicie czyścić, to przyspiesza i ułatwia sprawę. Jak macie endgame'owy build i już nie potrzebujecie, to i czyścicie bez problemu, to wiadomo, nie bierzemy. Ja nigdy nie polecam tych zwiększających szanse na jakieś encountery rzeczy. Tylko jak macie, nie wiem, 100 wolnych map i chcecie grać tylko i wyłącznie Blighta, to można to wziąć. Ale generalnie polecam bawić się wieloma mechanikami. Tam jest to trochę strata punktów. Zamiast tego już lepiej skaraby użyć i tyle. To jest śmieszny klaster, bo niby mamy dodatkowe chesty, więc w sumie warto wziąć, ale nie wszystko tu warto wziąć. Na przykład tutaj mamy takie opcje, że crafting jest zawsze dostępny. Jest tańszy, on kosztuje ileś tam chaosów, więc generalnie nie opłaca się w ogóle na trade league tego brać. W żadnym kontekście. Ten node jest tylko i wyłącznie dla graczy, którzy grają solo i tak naprawdę dla nich to jest skierowane. Tak samo jak te opcje tutaj. To jest zmarnowane node dla jak gracie na trade lidze, gdyż po prostu możecie sobie kupić dowolną ilość skarabów i to załatwia wam tę samą sprawę. A skaraby w tej lidze na przykład były po jednym chaosie, więc można było sobie kupić ich niedorzeczną ilość za pół darmo tak naprawdę. Także to tylko dla graczy solo. Nie marnujcie punktów. Resztę oczywiście warto wziąć. No i mamy jeszcze te najbliższe startowi. Jak zaczynam ligę, przeważnie ja tędy zaczynam iść. Dlatego, że tu są te nody. Na samym początku warto. Ja lubię Blighta, bo mogę go robić zaraz po skończeniu aktów. Nie mam z tym problemu. Oczywiście mówię o Blighted mapach. Bo oczywiście zwykłych Blightów to niskich tierów się nie opłaca robić, a wysokich nie dam rady, jak dopiero skończyłem akt. I tutaj bierzemy oczywiście tylko Blight. Szanse i to, żeby mapę z Blightami dropiły. Chociaż tak naprawdę to też z czasem musicie oczywiście odpuścić. Są skaraby, no tak naprawdę. No tą mapę wziąłem dla przykładu, bo akurat dostałem, ale jak możecie używać skarabów, to naprawdę Atlas Pointy są bezużyteczne w większości przypadków. Te 2 punkty są ważne. To są tańsze towery, więc to sporo usprawnia na początku. A tego nie biorę, bo zwiększa drop, ale bardzo utrudnia Blighta na mapach. A w late game'ie to z kolei tę górną część wam się przyda, jak dajecie radę już i to wtedy jest większy drop i oczywiście warto. Jeżeli gracie Blighta, to polecam oprócz wszystkich nodów Blightowych wziąć też Beyond. Blight jak się robi jest mnóstwo, zwłaszcza jak weźmie się te nody tutaj, macie mnóstwo potworów w jednym miejscu. To oznacza, że Beyond bardzo szybko się spawni. Przy okazji można trochę w Tainted Currency nadrobić. W ogóle dlatego tu są takie nody, że Blight spawni więcej mobów. Ja się kiedyś zastanawiałem,
po co to w ogóle jest. To zwiększa tylko drop, jak skończycie blight, tutaj wokół tej pompy się robi takie wysypisko śmieci i ono jest większe, jak gubicie więcej mobów i generalnie o to w tym chodzi. Jak robicie blighta na mapach i chcecie olejów, szukacie olejów, to polecam wam wziąć te wszystkie nody, żeby jak najwięcej było tych mobów i to wysypisko śmieci jak największe, bo wtedy będziecie mieć też więcej naszyjników na przykład zenchantowanych, więc teoretycznie będziecie mogli wybrać tylko te, gdzie macie 100% na złoto albo srebro, nie? Pod tym względem jak najbardziej warto. Sytuacja się zmienia trochę, jak robicie blighted mapy. Tam w ogóle żadne nody nie są potrzebne, ale tam oleje się dropi faktycznie ze skrzynek, a nie ze pierścionków. Lubię mieć tego noda do chestów. Czasem są chestami operative, czyli ze skarabami. I tak naprawdę 90% tych skarabów pochodzi z tamtej skrzynki. To jest śmieszna sprawa, tak jak zaznaczycie wszystko z Beyondów, klas 4 weźmiecie. Śmieszne jest to, że tarety blightowe działają na te moby. Nie zawsze, ale na przykład jak walnie meteor z Burning Ground, to te wszystkie normalne moby otrzymują obrażenia. Więc tak naprawdę śmieszne jest to, jak wypadnie boss, Beyond, dostanie meteorem to na twarz. Macie darmowy drop? Jakieś śmieszne, ale jak się skończy Blight, nie działa. Bo Blight nie targetuje tych mobów innych, ale jak są po drodze, to też dostaną. Jak działa stash tab do olejów i czy warto go mieć? Jest świetny, jeżeli chodzi o trzymanie olejów, co można się domyśleć. Możecie po 5000 każdego oleju trzymać w tych slotach. Minusem jest trochę mała ilość blighted map, które tu możecie trzymać, bo jeżeli gracie blighted mapy, ciężko zrobić kilkugodzinne posiedzenie, bo nie zmieścicie tych map tutaj. 60 to jest naprawdę niedużo. Szybko się zapełnia, naprawdę. Ja w każdej lidze zapełniam te slot mapami, mimo że jakoś specjalnie ich nie dropię. Dlatego też sprzedaż jest trochę uciążliwa, bo jak dropicie pod sprzedaż, to szybko to naprawdę zapełnicie. Ale będzie wolno schodzić sprzedaż. Na co ludzie często narzekają? W tym staszu macie ten panel do olejowania. Możecie to, jak przyciśniecie Ctrl, możecie wrzucać oleje. To przyspieszy odrobinę proces i oczywiście macie możliwość, to można wyłączyć, nie wiem po co jest ta opcja i komu potrzebna, ale jest, żeby nie kusiło czy co. Tu jest też upgrade taki jak w Essence czy innych tabach, że możecie po prostu klikając ulepszać 3:1 stosunek. Żeby było śmiesznie, nie można wyłączyć tym samym przyciskiem, musicie kliknąć Escape. Parę razy się na tym nabrałem na początku, więc wspominam. Także macie tu też miejsce na ekstraktory, co jest też sympatyczne. W skrócie teraz jakich olejów używać. Jak macie swoją blighted mapę, w 90 ponad przypadków map, jakie ja gram, wybieram sobie 3 razy Amber Ore, dlatego że sprawia, że towery są bardzo tanie. 1/4 będą kosztować tego, co normalnie kosztuje. To znaczy, że możecie nastawiać tego mnóstwo i to sprawia, że są naprawdę bardzo łatwe te blighted mapy dzięki temu. Ale jeżeli dajecie sobie radę bez towerów, już macie dobry build, to jest parę taktyk. Możecie użyć Steala, żeby skrócić czas encounterów, czyli blighted mapa zamiast trwać 5 minut, będzie trwała niecałe 3, ale szczerze wam powiem, że ja nie bardzo lubię z tego korzystać. Problemem jest to, że i tak później musicie zbierać lód. Także macie dwie wyjścia. Jak chcecie robić szybciej, to mijacie większość lootu, a loot jest czasem przydatny. Bierzecie tylko te drogie rzeczy, co moim zdaniem jest trochę bez sensu, jak już robicie te mapy. Zamiast tego, jak już dajecie radę i nie potrzebujecie tańszych towerów, to polecam Azure, zwiększa jakość dropu, a jak jesteście bogaci, to możecie pójść w czerwone, tu zwiększacie o 5, czerwone 12 Crimson, dalej jest Opaleson od 18, Silver Quantity zwiększa Gold, dodatkowe rewardy, ale nie opłaca się ich brać. Także jedynymi opcjami, które ja widzę sensownymi to jest Amber, Teal albo Azure, czyli tańsze działko, szybszy Blight, ale też trudniejszy, trzeba pamiętać albo lepszy drop. Ja przeważnie robię Amber, a jak skończę Amber, to robię Azure. W Ravaged wersjach możecie 9 olejów zastosować, bo w zwykłym tylko 3. Także tutaj ja wykorzystuję oczywiście Amber, 3 razy Amber, 3 razy Azure i 3 Crimson. Tak dla przykładu. Wtedy mam jednocześnie duży drop i tanie towery i to bardzo szybko wtedy idzie i przyjemnie. Po Teal to dla 1 minuty oszczędzenia czasu czy 2, czy męczyć warto tak komputer? Nie wiem, może. Jak macie zrobić 100 to na pewno, ale jak macie kilka tylko dla przyjemności sobie przejść, to mi się wydaje, że nie warto. Teraz bardzo ważna kwestia, jak zarobić dość sporo mocnych, dobrych olejów. To nie tyczy się blighted map, to się tyczy zwykłych blightów na zwykłych mapach. Jeżeli weźmiecie oba te klastery, które znajdują się tu w górnej części, w jednym będziecie dropić Oil Extractor, a jak weźmiecie ten node, zaczną wam dropić
pierścionki i naszyjniki, które zawierają od razu enchanty jakieś. Starczy je zbierać, ja już mam tu przygotowane trochę i chcecie się dowiedzieć Season of Ice. Szukacie go na tym drzewku. Spokojnie, to jest nudna, powolna część. Jest też opcja szybsza. Po prostu to każdy może zrobić. O, jest. Dobra, i się świeci, tak? No, jak kliknę Alt, mogę zobaczyć, jakie są oleje wymagane do tego. W tym przypadku mogę zdobyć złoty olej, jak użyję ekstraktora na tym, ale są dużo lepsze enchanty. Na przykład ten pierścionek, znaczy mogę wam udowodnić. Żeby zrobić ten enchant, robi się go za pomocą 2 złotych olejów. Ja to już sprawdziłem wcześniej, dlatego wiedziałem. Dlatego jeżeli użyję tego ekstraktora na tym pierścionku, to mam 100%, że dostanę złoty olej. Bo mam albo dostanę to, albo to. W tym przypadku będzie 2 razy złoto. I mam 100% na złote, ale może wam dam przykład jakiś lepszy, żeby widzieć jak to działa, może będzie łatwiej. Żeby ten pierścionek zenchantować na ten enchant, trzeba użyć złotego i opalescenta tych 2 olejów. Więc jeżeli użyję oil ekstraktor na tym pierścionku, dostanę albo złoty, albo opalescent. Dostałem opalescent. Trudno, ale to i tak wartość jest pewnie podobna do ekstraktora. Tak to działa, dlatego warto zbierać. Sprawa wygląda tak, że naszyjniki zawierają skille, więc te skille możecie znaleźć po prostu w drzewku skilly, wpisując tutaj na górze, nie? Czyli jak ktoś nie ma Awakened Poetrady, może tu albo szukać w internecie też można. Pierścionki są trudniejsze, bo nie można znaleźć. Ja po prostu jak robię Blighta, zbieram je wszystkie, szybko sprawdzam który pierścionek wymaga jakich olejów. Jeżeli wymaga srebrny albo złoty, to wpakuję go w to miejsce tutaj. I tyle. I dropię sobie ekstraktory i czasem jak mi się uzbiera więcej, to po prostu poklikam ekstraktorami potem i to jest główne źródło tych moich olejów. I tu jest też pro tip dla wszystkich, kto odważył się to włączyć i dotrwać do tego momentu. Możecie sobie taki pierścionek, ten, który ma 100% na złoto, możecie spróbować go kupić na Trade Lidze. Jeżeli znajdziecie, że ktoś sprzedaje taki pierścionek za 1 chaos, czy 10 chaosów, czy nawet 40 chaosów. Jak go weźmiecie, dokupujecie do tego ekstraktor, 100% macie na Golden Oil, więc możecie w ten sposób zarabiać grube chaosy i bez tak naprawdę wkładu własnego jakiegoś specjalnego. Znaczy trzeba mieć tylko na ekstraktor, nie? To tam 10 chaosów, 15, różnie to bywa. Nie wiem jak jest teraz. Warto dropić ekstraktory i zwłaszcza warto dropić te pierścionki. No trochę upierdliwe jest sprawdzanie każdego. Dlatego mówię, Awakened Poetrady jest tutaj praktycznie koniecznym narzędziem, żeby to usprawnić. Tak tylko jeszcze wspomnę, jak chcecie, to mamy Tainted Oil, ale jak one działają? Jeżeli mamy skoruptowany amulet, normalnie nie jesteśmy w stanie to zenchantować, a dodali ten olej, widzicie, normalnie nie działa, ale jak dodacie Tainted Oil, jesteście w stanie zmienić enchant. Tak samo my mamy Reflective Oil, działa na zmirrorowane po prostu itemy. Normalnie nie da się ich edytować, ale dzięki temu olejowi możecie to zrobić. Tak to działa. Czasami się może zdarzyć, że już podczas zrobienia Blighted mapy dropniecie jeden z takich oto itemów. Te 2 osobiście dropem. Pomyślicie czasem, dlaczego to jest warte 70 chaosów? Przecież te statystyki nie są jakieś rewelacyjne. To są specjalne, unikatowe itemy, a dlaczego możecie się dowiedzieć, patrząc na sam dole, co tu jest napisane. This item can be annoying. Możecie zenchantować te buty, na przykład. Proszę bardzo. Także to jest powód, dla którego te itemy są droższe i dlaczego one są unikatowe. Może komuś to się przyda, jak ktoś potrzebuje. Taka ciekawostka. Jeszcze możecie dropnąć taki fajny, unikalny item. Nie wiem, jak on się nazywa. Bardzo drogi w Blightie, jeszcze nie dropem. Strangle Glass, taki unikalny naszyjnik. I to jest też taka ciekawostka odnośnie niego. Jak ktoś pomyśli, no dobra, ale nie ma innych statystyk, nie? Niby fajnie, ale jest taki trik, który wam teraz sprzedam, że możecie po prostu skoruptować ten naszyjnik. Jest bodajże 20 albo 25% szans, że się zniszczy. To jest zabawne, że się zniszczy, stanie się zwykłym itemem, ale zostaną enchanty. Także macie 25% szans, że dostaniecie te sufiksy i prefiksy losowe, bo będzie skoruptowany item, który wciąż będzie miał te enchanty. Czyli tak naprawdę dostajecie aż do 6 darmowych modyfikatorów, czy jakby to nazwać, jeżeli uda wam się zepsuć item. To jest jedyny przypadek, który w trakcie jak walujecie, liczycie na to, że item się zepsuje. No może nie jedyny przypadek, ale taki główny bym powiedział. Taka ciekawostka. Okej, to teraz pytanie jest, jak przygotować odpowiednio mapy, tak żeby było to zrobione szybko i konkretnie, tak jak trzeba. Macie
swoją jakąś tam mapę. Wziąłem tutaj jako przykład jedną. Załóżmy, że ona jest już rzadka. Pierwsze co robicie, Scour i Quality. I zawsze pamiętajcie, tak naprawdę na początku powinniście od razu wrzucić oleje, żeby nie zapomnieć. Musi być tak, Quality 20, to jest ważne, bo Quality się dodaje do dropów w mapie, więc Quality 20 jest ważne. Jak chcecie, możecie parę razy używać Scouera, żeby mieć lepsze procenty. 80 to jest już dużo, 90 jest bardzo dużo, 100 to jest bardzo rzadko się trafia. Jak już macie dość wysokie quantity, ważne jest, żeby zawsze użyć Val Orba. I to jest nasza mapa. Dlaczego warto dawać Val Orba? Dlatego, że Blighted mapa, jak jest skoruptowana, może dropnąć Tainted Oil, który jest najdroższym oilem. Jest warty tam ponad 100 chaosów na pewno. Jest droższy od Golda i rzadszy, jak widać. Nawet jak weźmiecie tier pierwszy mapę Blighted, koruptujecie, i tak macie szansę na Tainted Oil. Bo jedyny wymóg jaki jest, żeby Tainted Oil w ogóle dropił, jest to, że mapa Blighted była skoruptowana, dlatego zawsze koruptujcie. No, jak mamy już taką mapę, możemy ją wsadzić do map device. Teraz uwaga, jeżeli chcecie jeszcze sobie podnieść drop, możecie użyć fragmentów. Jak użyję na przykład 4 takich fragmentów i mapę, w tym przypadku każdy fragment podniesie quantity o 5%. Czyli posiadanie 4 takich zwiększy o 20% quantity. Jak macie tak cudowną i świetną mapę z olbrzymim quantity i chcecie podnieść je jeszcze bardziej, możecie użyć tych lepszych i droższych fragmentów. Każdy ten lepszy, droższy fragment podniesie quantity o 10%, czyli w tym przypadku będzie o 40 jeszcze podniesiona mapa. Ja w tym momencie nie używam, bo nie ma sensu. Te tańsze przeważnie używam, zwłaszcza jak mam lepszy procent na mapach i jak mam 140 czy ileś quantity, po skoruptowaniu oczywiście jest szansa, że wam się zwiększy. Dorzucenie kolejnych 20, no to już potrafi robić różnicę. W skrócie jeszcze tylko pokażę. Macie mapę, to robicie klik, 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 quantity, val i do boju. 130, o na przykład tu ładnie wyszło. Jeszcze dodam te fragmenty, wyjdzie 150. Jak przechodzić blighted mapy i w ogóle co jest niezbędne w robieniu to bardzo skutecznie i szybko. Zdradzę wam taktykę, którą ja używam i praktycznie wszyscy używają. Musicie zaenchantować swój pierścień. Możemy w blightie enchantować pierścienie, pamiętajcie. Na Violet in Indigo to sprawi, że będziecie mieć enchant. Meteor Tower Create Burning Ground. I to jest klucz, jak robić bezpróbowo blighty. A chyba już rozumiem, jak przycisk ten działa. Problemem w blightie jest to, że przeciwnicy mają immunity. Meteor Tower jest to ogniowy typ. Przeciwnicy czy bossy mogą być odporni na ogień, ale nawet jak są odporni na ogień, nie są odporni na Burning Ground. Chodzi o to, że żaden motyw przeciwników nie sprawia, że będą na to odporni. Więc jak tylko macie jedną linię i Meteor Tower z tym enchantem postawicie na tej linii, meteor walnie przez 3 sekundy, wszystko co tam będzie iść, będzie dotrzymywać obrażeń, nieważne czym jest. Dlatego łączycie to ze spowalniającym i stunującym towerem. Celem waszym jest zatrzymać przeciwników w jednym miejscu, meteorem prosto na twarz, w to miejsce, to stać w tym miejscu i utrzymywać obrażenia. I to jest bardzo skuteczne. Jak tylko jesteście w stanie utrzymać w miejscu przeciwników, to jest naprawdę skuteczne. Także to jest klucz do robienia blighted map. Na drugim pierścionku różnie ludzie biorą, zależy już od was. Jak macie to już wszystko co chcecie. Ja na drugim lubię sobie wziąć moje Scout Towery, że mają zwiększony range. Scout Towery to są te towery z minionków damage'owe, bo po prostu nie lubię jak meteor walnie w mobka, który jest zwykłym białym, pospolitym mobem i zostawi Burning Ground w miejscu, gdzie nie ma przeciwników, jest był tylko jeden mobek. Dlatego lubię korzystać z tych, bo one czyszczą z tych najsłabszych mobków i strzelają do tych najbliżej. Dzięki temu mam dużo większe szanse, że meteor walnie w coś twardego. Nie marnują się też strzały, bo powoli dość trzeba ten Meteor Tower. Z tego powodu to mam. No i drugi powód jest taki, że to tieru około 10 te towery wystarczają, żeby wyczyścić całą blighted mapę. Jak przeciwnicy nie mają immunity na minion type, tam na dole będziecie widzieć, czy jest, czy nie, to do tieru 10 samymi tymi działkami bez problemu można to wyczyścić. Alternatywą do Burning Ground on hit. W drugim pierścionku można wziąć 2 razy Crimson i Meteor Towers Always Stun. Co technicznie rzecz biorąc sprawi, że nie będziecie potrzebowali
Stunt Towerów, Freeze, Empower i Meteor. 3 wystarczą. Technicznie rzecz biorąc to jest bardzo fajne. Są też osoby, które biorą, że Freezing Towery są lepsze, ale to już tak naprawdę od Was zależy. Generalnie chcecie ulepszyć Freeze Towera albo Meteor Towera. Okej, pora na chwilę wyjaśnienia nad różnicami w działkach. Wezmę to jako przykład. Mamy 6 rodzajów działek. Będziemy korzystać z Chilling Tower i Seismic Tower do spowalniania i stunowania. Empower Tower zwiększa będzie ich możliwość. Ja używam też miniatur. Shock Nova Tower. To jest jedyny tower, którego ja nie korzystam i nie polecam. Teraz jak to robimy? Z Fireball Towerów ulepszamy na 3. poziom i tu mamy do wyboru 2. Wybramy Meteor Tower. Nie używamy Fire Towera. Meteor. I jeżeli tak jak lubicie ten drugi to Minion. I na 4. poziomie jest to skrzydełko. To jest Scout Tower. Olbrzymi zasięg jak widać aż do końca tam ekranu. Ledwo można zauważyć. Skauty czyszczą podstawowe miniony, a Meteor czyści co grubsze. I teraz fajne miejsce by się przydało, jak zatrzymać tą ekipę. Czekamy aż będzie więcej. O, na przykład tutaj. Więc szukamy 2 towery koło kupy. W jednym bierzemy Chilling Tower, w drugim bierzemy Seismic Tower. Chilling Tower ma odrobinę mniejszy zasięg, więc lubię stawiać z przodu, wtedy łapię wszystkie w jednym miejscu, a nie tak, że najpierw stunuje, a później chilluje. I do tego dorzucamy Empowering Tower. T3 to jest nasz mur. Mi się nic nie zbliża, nic. Tylko tu kwestia jest taka, żeby nie ulepszać na 4. poziom, zostawić na 3. 3. Power spowolnienie, 3. poziom Stun, 3. poziom Empower. I zanim... Ale to byłby wstyd. Ja to tłumaczę, dajcie mi chwilę. No mniejsze, to z tamtej strony, jak to ratowałem z tej, jak widać, nie ma problemu, bo wszystko się zatrzymuje dosłownie w tym miejscu, gdzie jest Stun Tower i Chilling Tower w jednym miejscu działają. Jak mamy na 3. poziomie to wszystko, ja wiem, co tu zrobię. Czasami jak przy samej pompie używam jednego tego Glacier Clage Tower, to zatrzymuje wszystkie te niedobitki. Bo przez to też nie da się przejść. No, także wracając do tematu, sposobem jest zatrzymać. Wypadłem z rytmu, może powinienem jeszcze tier włączyć. Mniejsza. Tędy już nigdy nic się nie przedrze. Generalnie te 2 towery na 3. poziomie Empower sprawia, że wszystko stoi w miejscu, jak tylko wejdzie. Meteor wali dokładnie w to miejsce, bo wali najbliższego przeciwnika. I jest tam permanenty Burning Ground, który cały czas i tam skierci od dołu. Się smażą po prostu. I dosłownie taka ekipa trzeba, te 4 towery trzeba na każdej gałęzi z towera zrobić, z pompy tak naprawdę. Wtedy jak macie z każdego wyjścia takie coś, 99% mobów tego nie wyjdzie. Zdarzają się, bardzo rzadko, ale zdarzają się mobki, które są odporne, zbagowane takie. Zwłaszcza jak gracie w parę osób, w sensie jak na mapę wejdziecie na przykład 2 osoby, to często się nawet zdarza, że są zbagowane moby, albo nie da się ich ubić, albo coś, także tu się tyle dzieje, że nic dziwnego. No ale patrzcie, postawiłem na każdy z dróg, no to z lewej tam nie ma towerów, to jest trochę problem, no bo nie było tu gdzie postawić, to jest problem w sumie największy równo. Ale to po prawej stronie jest tak perfekcyjnie, bardzo zła mapa się trafiła po prostu. Przeważnie jest tak jak po prawej, gdzie stawiliśmy, ja postawiłem tu i postawiłem tu taki zestaw. I w tym miejscu są zatrzymywane moby i mam Meteor Towera tu i tu. Walę po prostu w punkty czułe. I mapa będzie zrobiona. No to z lewej trochę. Trochę głupio wyszło. No mi się wydaje, że też. Że tu bym ten tower ich tu zatrzymał w miejscu i meteor przywali i też będzie problem. Jak coś to nie jest niski tier mapy, to jest 13, najniższy jaki miałem. Tak żeby być trochę więcej spokoju. A generalnie tak robicie te mapy. I w ten sam sposób Ravage wersję tak samo się robi. To dosłownie ta sama metodologia. Te same towery, czyli spowolnienie, stun, empower do zatrzymania i meteor na rej. Jedyne co na Blighted mapy się przydaje to, znaczy nie jedyne, ale przydaje się chaos resistance. To różne dziwne rzeczy się dzieją. No i po Blightie. No z tej lewej strony był problem oczywiście, ale tu z prawej
od samego początku, to poza taką linię tutaj, gdzie to nic nie przydarło się po prostu. I nie musiałem tam w ogóle ani strzelać, ani nic. Gdyby z tej lewej strony ułożyło się normalnie, a nie tak się ułoży raz na 100 map, mniej więcej. Nie ma co się martwić, zdarzy się. Ale gdyby się już ułożyło normalnie, to nawet nie musiałbym wystrzelić jednej strzały podczas robienia tego. Także naprawdę bez używania łuku mógłbym to ogarnąć. To są jakieś takie dziwne moby. Koniec zostaje takie dziwne niedobitki. O, skończone. No i tak to się robi. Co do zwykłych blightów na zwykłych mapach, to jest tier 16, jakby co. To na co wpadłem, to jeżeli jest tylko jedna linia, do której schodzą się inne, możecie zastosować dokładnie tą samą metodę, czyli stworzyć Chill Tower, Stun Tower, Empower do tych dwóch, wszystko na trzecim poziomie i Meteor, żeby robić damage. Te 4 działka wystarczą. Problem jest, jeżeli ze samego pipe'a w każde strony będą gałęzie takie. Wtedy nie da się tak naprawdę samymi działkami to powstrzymać. Zwłaszcza jak macie wzięte pasywy w drzewku. No ja ich nie mam akurat, to nie powinno być tak ciężko, ale jakbym ja je wziął, to w ogóle nie mam szans. Dlatego zobaczymy, jak będzie w tym przypadku. I jeżeli będzie takie drzewko, czy jakby to powiedzieć, to wtedy proponuję samemu robić damage. W tym momencie nie ma sensu stawiać tego towera na chill, no bo przeciwnicy są odporni, więc postawię tylko stun i empower. Tu będzie taka jedna linia tak naprawdę. Więc teoretycznie mógłbym spróbować meteorem zaorać. A jak widzicie, no nie ma budulca. Bez budulca nie ma towerów. No. Więc muszę ja robić damage. I teraz jak już towery by sobie poradziły, to nie ma blighta, nie? Taki smutek, ale tak naprawdę jakbym wziął tutaj 2 nody, żeby byłyby tańsze, to jest szansa, żebym dał radę, ale jak widzicie jest to upierdliwe i ciężkie tak naprawdę. Więc po prostu zamiast Meteor Tower lepiej mieć spowalniające po pierwszym, drugim poziomie, zależy ile macie tych ścieżek. Wtedy to nie ma aż tak znaczenia. I samemu robić damage. Dlatego uważam, że to jest trudniejsze. Bo na blighted mapy stawiacie towera i stoicie pod pompą i czekacie aż się kończy. I tyle. Okej, znalazłem taktykę, jak robić blighty na zwykłych mapach dość w prosty sposób. Przed chwilą testowałem tą taktykę, mianowicie brałem ten pasyw, który zwiększa dwukrotnie wszystkie małe te pasywy, ale te duże nie działają, jak widać, nic nie robią. Znaczy te średnie, te bardzo dużo wciąż działają. I przez to, że to wziąłem, nie mogę dropić biżuterii ani ekstraktorów, ale za to te nody są podwójne, więc chciałem sprawdzić, jak to będzie działać. Muszę przyznać, że jest interesujące, dlatego że ten duży node działa wciąż, czyli działka są lepsze i cała magia jest w klasterze, gdyż można zmniejszyć koszt działek. Normalnie to jest 20 plus 20, czyli 40%. W tym momencie mam 80. To znaczy, że działka kosztuje towery tak naprawdę, tylko 20% ich ceny. Co podczas testów wyszło, że z łatwością można postawić po prostu wszystko. To jest bez najmniejszego problemu, więc mi się wydaje, że to jest sposób, jak można przerobić te blighty, nie mając bardzo mocnej postaci, to nawet na wysokich tierach. Oczywiście, jak wam się zespałnią tylko 3 towery, to jest ciężko cokolwiek zrobić, ale że właśnie jest ich więcej, że zdarza się czasem w Bladzie jest naprawdę 9 czy 10 tych ścieżek, mnóstwo towerów i takie to i to bezproblemowo, nawet nie musicie raz strzelić. Oczywiście te duże nie działają, tu musiałem zmarnować jeden punkt, żeby dotrzeć do tych. Tak samo tutaj chciałem dotrzeć do tych, zwiększać ilość dropów. Jaka konkluzja? No owszem, da się w ten sposób robić blightów, ale bez tych nodów macie tylko drop z tych cystów. Ja osobiście nie znalazłem nic ciekawego. Potworów jest mnóstwo, drop jest olbrzymi, ale to jest po prostu wysypisko śmieci. Cały ekran zawalony śmieciami, także nie wiem jak to ocenić. Próbowałem w party to zrobić, zaprosiłem sobie parę randomów i wtedy to już w ogóle. Gdy zwiększycie jeszcze quantity powiększające przez party, to ekran jest naprawdę zawalony, ale nic drogiego nie drobi.
Także możecie spróbować sami. Generalnie mi się wydaje, że się nie opłaca. Tak jak wspominałem, większość profitu było z tych dwóch nodów. Czyli biżuteria plus ekstraktor i złote oleje leciały jeden za drugim. Gdyby się dało to wsiąść, to by była magia. No bo jest wysypisko śmieci, z tą nodem by było jeszcze pewnie 10 biżuterii od każdego blighta albo 20, bo tego tyle leci. A to by sprawiło, że macie prawie 100% szans na jakiś złoty olej. No ale niestety nie działa, no trudno. Nowe podejście i zobaczymy jak to wyjdzie. Działka będą bardzo tanie tym razem. Postaram się w ogóle nie strzelać. 30, 60, 100 już mam na maksie. Zobaczymy jak to będzie działać. Jak miło. Empower, empower. Z tego już nic nie wylazie. Teraz tutaj. Zrobię dokładnie to samo. Tu empower. A tutaj meteor. Teraz tu to samo. Sięgnie? No, powinno sięgnąć. Tu już nie muszę empowera, bo ten działa na obie strony. I meteor. Jeszcze mam nadmiar 1000. To jest ciekawa taktyka. Mam wzięty ten duży node tutaj, że moje towery zadaje dużo więcej damage'u. I muszę przyznać, że zapełniłem wszystko, mam wielki nadmiar. Bez problemu da się tak robić. Tylko jak... Oczywiście to jest tier 16. Tylko jak chcecie dropić oleje, to nie jest najlepsza metoda tak naprawdę. Bo akcesoria nie dropią. Ale potworków jest dużo więcej. Nie wiem, da się. Chciałem tylko zademonstrować, w ten sposób się da. Da się farmić. Ale to jak widzicie jest trochę tego śmiecia. Wypowiem teraz w skrócie, co w ogóle dropi na mapach typu Blight. Zrobiłem 20 Blighted map. Cały mój drop wrzuciłem do jednego stasza, to jest drop, jakiego możecie się spodziewać. Po prostu jak skończyłem akty i pierwszego Divine, jakiego dropłem, wydałem na Blighted mapy. Ja akurat w tamtym okresie, nie wiem jak to jest teraz, bo już nie kupuję, to było około 20 map, Blighted map. Więc byłem ciekaw, kiedy i jak mi to się zwróci. Także przeszedłem 20 map bez żadnego potknięcia oczywiście. I drop wyszedł w granicach paru Divine'ów, 3, może 4, ale muszę przyznać, że to nie był najlepszy drop. Znaczy też zależy jak liczyć ten drop, też miałem problem, gdzie to jest mnóstwo currency, które normalnie ludzie jak raszują blighted mapy, to nie zbierają. Dlatego im nie wychodzi taki profit potężny, no bo jak zbieracie tylko te najdroższe rzeczy, to może jest troszkę szybciej, ale jesteście niezależni, jak zbieracie to badziewie. A to też jest drop, szczerze powiedziawszy. Na początku ligi ja lubię to zbierać, dzięki temu nigdy mi nie brakuje jakichś głupich paru orbów, czy nawet scrolli of wisdom. Jak już mam tego wystarczająco dla siebie, a nawet za dużo, to po prostu mam dwa różne filtry. Na jednym filtrze trochę mocniejszym zbieram rzeczy dla siebie, wrzucam tumul do mojego stasza, a później wchodzę jeszcze raz do mapy, którą skończyłem. Ustawiam słabszy filtr i na słabszym filtrze zbieram znowu prawie cały ekwipunek tej drobnoci i po prostu wrzucam do gildii. Komuś się może przydać, bo może mi już nie być takie jawelery, mogą mi się nie przydać już wcale, bo już mam wszędzie wszystkie sokety i jeszcze nadmiar. Ale może jak wrzucę w gildii, może komuś się przyda. Nie dropłem żadnego Divine'a, co było smutne trochę. Dropłem 2 razy Exalta, ale tak z doświadczenia powiem, no jest 50% tak naprawdę, więc mogło to być równie dobrze 2 Divine'y. Zawsze się opłaca generalnie. Tak mniej więcej liczyłem, to na jedną mapę wychodziło chyba 50 chaosów dropu, czy coś tego typu. To jest dość opłacalne, zwłaszcza na początku. Później już musicie trochę właśnie albo przyspieszyć czy coś. Dropłem jeden sfrakturowany item, który mógł być warty coś na początku. To jest crit multi. A
To chyba tier 3. Jak to dropem było trochę warte, już teraz nie jest nic. No bo ten tab czeka od początku ligi praktycznie. Na podsumowanie. Dlatego się trochę zmieniło. Ale Titan Ocean Drop to już jest warte ponad setkę. Czyli zwróciło się za połowę tych map. A myślę, że ciekawie jest. Z kart to co? Następne 5 egzaltów. Nie wiem, czy tu jest coś dobrego, bo nie pamiętam. Po prostu brałem wszystko jak leci. Wrzucę później do staszu gildijnego po prostu i tyle. Okej, no to może małe podsumowanie. Jeżeli chcecie dropić oleje, to na zwykłych mapach nie celujecie w chesty. Chesty was nie obchodzą, lucky drop was nie obchodzi z tych chestów, bo i tak tam nic nie dropniecie. Dodatkowe chesty was to nie obchodzi w ogóle. To jest bezużyteczne. Jak dla mnie to jest najgorszy klaster ze wszystkich. Dlatego, że jak chcecie oleje, dropicie po prostu biżuterię, tak? I ekstraktory na zwykłych mapach i z tego jest naprawdę mnóstwo dobrych olejów. Złotych, srebrnych, co tam wam wypadnie. Natomiast jeżeli już wchodzicie na Blighted mapy, to tutaj już możecie dostać te złote i srebrne oleje z tych map. Tylko należy pamiętać, tutaj uwaga, że złote dropią na mapach 13+. Dlatego często sprzedaję 13+. No, na tych tierach możecie już trafić na złoty olej, ale pamiętajcie, że najdroższy jest Tainted, a Tainted dropi skoruptowanych, nieważne jaki tier. Z pierwszego też poleci, wiem, bo dropem. No. Jak chcecie dodatkowe Beyond, to możecie i na Blighted mapach, no ja tu nie mam, albo na zwykłych mapach rolować, aż będzie mod z Beyond. Zawsze tam miło, jak mam potrzebę, jak nie, to nie. Tych map dropi dość dużo. Pamiętajcie, że jak zaczynacie ligę i dropnie wam pierwsza Blighted mapa, którekolwiek tier by to nie było, to pamiętajcie, że dacie radę to zrobić. Jak znacie tylko mechanikę, to co wam powiedziałem, że tych towerów, Stun Tower, Freeze Tower i Empower, to zatrzyma 99,9% mobów, tylko zbagowane przejdą. Istnieją takie, nie ma co się przejmować, pompa trzyma parę nawet jak przejdzie. A nawet jak dla pewności możecie walnąć to, co ja dałem, ten okrąg taki, to wyłapuje wszystko i też daje czas na reakcję. Co do tych Ravaged map, słyszałem, że mogą na niej dropnąć Mirror Shardy, bo są harbingerowe te chesty, nie? To tam słyszałem, ale zrobiłem ich już trochę i nigdy mi się nie udało, ale zapewne to nie będzie takie łatwe. I cóż jeszcze mógłbym powiedzieć? Jestem ciekaw, co minąłem. Jak macie jakiekolwiek pytania, bo minąłem czegoś, nie dopowiedziałem czegoś albo coś, to na całą resztę odpowiem w komentarzach, jak zadacie. Pytanie jest tylko takie, czy chcielibyście podobny materiał o innych mechanikach, o Legionie, o Delirium i inne. Staram się przy okazji tłumacząc jak to działa, też różne ciekawostki wam prezentować, takie niuanse użyteczne lub nie. Może dla niektórych to być ciekawe. No, to chyba by było tyle.